Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy Garach. Dzisiaj zapraszam na proste w przygotowaniu ciasto, które przyjdzie z pomocą, kiedy najdzie nas ochota na coś słodkiego. Przygotujemy jasną wersję brownie, znaną szerzej jako blondie, która rozpieści nas delikatnym smakiem budyniu i lekko kwaskowymi malinami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaka wersja tego ciasta bardziej Wam odpowiada. Jasna czy ciemna? Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego budyniowego blondie zaczynam od rozpuszczenia i wystudzenia 180 g masła. Przestudzony tłuszcz przelewam do dużej miski i dodaję do niego 200 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia krótko ubijam za pomocą miksera na średnich obrotach tylko do chwili, aż cukier się rozpuści, a masło stanie się jasne i puszyste. Kiedy tak się stanie, zaczynam dodawać do niego 3 duże jajka. Robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem dokładnie ubijam całość przed dodaniem kolejnego jajka. W ten sposób wprowadzam do ciasta odrobinę powietrza, co poskutkuje w miarę puszystym blondie, mimo że nie dodamy do niego proszku do pieczenia. Po dodaniu trzeciego jajka całość może zacząć się lekko rozwarstwiać. Jest to normalne, po dodaniu mąki wszystko wróci do normy. A skoro już o niej wspomniałem, to przechodzimy do składników suchych. Do masy dodaję 130 g mąki pszennej, u mnie typ 500 oraz 70 g proszku budyniowego, czyli 2 opakowania budyniu śmietankowego bez cukru. Zawartość naczynia krótko mieszam już przy pomocy silikonowej szpatułki tylko do chwili, kiedy przestaje widzieć suchy proszek. Następnie dodaję 100 g grubo posiekanej białej czekolady. Całość mieszam tylko do równego rozprowadzenia czekolady w cieście. Tak przygotowane ciasto przelewam do wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej blaszki o boku 20 cm. Idealna byłaby tutaj forma do brownie, ale nie mam takiej pod ręką, więc radzę sobie z wysoką blaszką do ciast. Ciasto rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni przy pomocy silikonowej szpatułki. Po rozprowadzeniu ciasta wykładam na nie 150 g świeżych malin. Rozrzucam je na cieście tak, żeby każdy kawałek zawierał owoce. Idealnie sprawdzą się tutaj kwaśniejsze maliny, które będą przełamywać smak ciasta. Jeśli nie macie pod ręką malin, możecie podmienić je na przykład na rabarbar lub wiśnie. Sprawdzą się równie dobrze. Na tak przygotowane ciasto wykładam 150 g gotowego budyniu śmietankowego, tym razem słodzonego. Przy pomocy patyczka do szaszłyków mieszam całość tak, żeby rozprowadzić budyń w cieście, ale nie wymieszać wszystkiego na jednolitą masę. W ten sposób nadacie ciastu nie tylko ciekawej konsystencji, ale też wyglądu. Możecie też odwrócić kolejność i najpierw wyłożyć budyń, przemieszać całość i dopiero wtedy wyłożyć owoce. Dzięki temu łatwiej będzie Wam je równo rozprowadzić na cieście. Tak przygotowane blondie trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 40-45 minut, aż nabierze pięknego złotego koloru, a ciasto będzie sprężyste w dotyku. Gotowe blondie wyjmuję z piekarnika i odstawiam w blaszce do całkowitego wystudzenia. Dopiero kiedy ciasto jest chłodne, wyciągam je z blaszki i kroję na 16 kawałków. Wiem, że może kusić, ale warto wytrzymać. Jeśli rozkroicie je zbyt szybko, budyń może się nie zestalić i wypłynąć. Jak wyszło? Według mnie całkiem nieźle. Samo ciasto jest zaskakująco puszyste, wilgotne i ma przyjemny śmietankowy smak. Gotowy budyń zgęstniał i wyraźnie przełamuje strukturę całości, a lekko kwaskowe maliny sprawiają, że ciasto jest nie tylko słodkie, ale również orzeźwiające. Prosty i szybki w przygotowaniu deser, który łatwo dostosować do swoich upodobań. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał, życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!